No, siema. Dawno mnie nie było, prawda? Niestety ciągle jeszcze żyję, więc łapcie czasowe skróty do poszczególnych fragmentów tego filmu. O, czyżby? Dzisiaj będziemy robić coś nietypowego, ale najpierw wróćmy do tego, co działo się po walce ze smokiem, którego pokonaliśmy w poprzednim odcinku. Oczywiście zrobiłem to, co prawie każdy by zrobił w tej sytuacji i wyruszyłem na poszukiwania Elytry. Wow, kto by się spodziewał? Było to nagrane prawie rok temu, tak jak cała reszta poprzedniego epizodu. I z początku miałem zamiar zrobić cały odcinek poświęcony poszukiwaniom Elytry. Ale teraz sobie tak myślę, że to w sumie nie ma sensu, bo grałem wtedy późno w nocy, po całym dniu przygotowań do walki itp. itd. Byłem tak padnięty i senny, że gadałem na wpół przytomnie. Więc dużo musiałbym rekompensować montażem tego filmu i narracją. Dlatego szkoda marnować na to czas, pokażę parę highlightów tego, co się tam działo i lecimy dalej, bo mam sporo świeżego materiału z dużo ciekawszymi rzeczami. Okej, i gdzie się zrespiliśmy? Czy pod nami jest przepaść, czy pod nami jest normalna platforma? A, dobra. Jesteśmy bezpieczni. Uff. Albo tak przynajmniej mi się wydawało. Musimy uważać, żeby się nie spojrzeć na nich. Co jest? Tak? Serio? Dobra. Kiedy ja się spojrzałem na niego? Kurde, mógł trafić. Ile on ma życia? Ojeju, nawet nie wiem kiedy się spojrzałem na niego. Kurde, ręce mi się pocą. To jest takie stresujące. Tutaj nie ma zmiłu i jeden błąd i będzie po nas. Mi się wydaje, że to będzie bezpieczniejsze rozwiązanie, niż jeszcze próbować dalej iść. Jest. O kurde. To się wydaje blisko, ale żeby spróbować przejść to w ten sposób, to jest normalnie dramat. Chodźmy dalej. Chodziłem po endzie tak długo, że przestałem sobie zawracać głowę samotnymi wieżami. Szczerze, to mi się nie chce tam iść. Można sobie koordynaty zapisać, skoro jeszcze nie zwiedziliśmy tego miejsca, ale chodźmy dalej. Bo szkoda mi czasu na to samo. No i większość tej podróży wyglądała właśnie w ten sposób. Na zmianę skakałem i budowałem między wyspami mosty, aż w końcu po długim czasie znalazłem End City ze statkiem. Tak. Ho. Wreszcie. Ja nie mogę. Ile mi czasu to zajęło? No już 2,5 godziny chodzenia w to i z powrotem. A koordynaty jakie? -5000. Jej. Sorry, że taki słaby komentarz jest z mojej strony, ale jest już 3 w nocy i trochę nie za bardzo świeży mam umysł do gadania. Jej. Możemy obracać i możemy podnieść. Wreszcie. To był właśnie cel naszej podróży. No nic, zobaczymy jak to będzie. Na razie jeszcze pozbieram, jak znajdę tam coś ciekawego. I spadamy potem stąd. No to wygodne akurat, że tu trafiłem. Muszę unikać ich strzałów też. No nie. O nie. To jest problem. Na szczęście nie na długo. Dobra. A może i na długo. Ile? 4 sekundy. Dobra, to nas nie zabije. Ale i tak musimy uważać. O kurde. Ludzie, zawał. Myślałem, że zginę tutaj.
O, super, jeszcze w swoją własną strzałą się podpaliłem, bo się odbiła od shulkera. Podpaliłem portal razem z samym sobą. To było głupie. Ale to są złamasy, ja nie mogę. I Z3500. Tam mamy iść. Mogę spróbować zrobić to z pomocą Elytry. Ale się boję, bo nigdy w życiu nie używałem jej. Co? Jeju! Okej, kolejny zawoł. Użyliśmy Ender Perły i się pojawiliśmy w ścianie, prawie się udusiliśmy. To by było bardzo żałosne i smutne zwieńczenie naszej podróży. No i jednak zdecydowałem się na skorzystanie z Elytry. Założę sobie ten hełm na łeb, żeby mnie nie zaatakował jakiś Enderman. Dziki. Okej. Możemy jeszcze wyżej w sumie wejść. Się trochę cykam. Dobra, nie będę wchodził na wysokość maksymalną. Uwaga. Dobra, lecimy. Trochę gra ma problem z renderowaniem, widzę. Zbyt duży zasięg widzenia mamy chyba. Jak jest z wytrzymałością Elytry? Dobra, wystarczy nam spokojnie. Jeszcze z 500 bloków. Już jesteśmy coraz bliżej. Dobra, trochę prędkości nabierzmy. Chyba nie pomoże nam zbytnio. Ten portal powinien być gdzieś tu niedaleko. Wow, to było odświeżające doświadczenie. Nigdy w życiu tego nie robiłem, bo nawet na Creative nie chciałem testować Elytry. Zawsze chciałem spróbować po raz pierwszy ją używając, tak wiecie, legitnie, na żywo. Portal był dość niedaleko, więc szybko do niego pobiegłem i dzięki niemu wróciłem do wyspy, na której walczyliśmy ze smokiem w poprzednim odcinku. Okej, jesteśmy na tej wyspie, na której powinniśmy być. I wreszcie, po jakichś 3 godzinach, 3 ponad godzinach udręki, opuścimy to miejsce. No i się pojawiliśmy w tej wiosce na sawannie. A no tak, bo nie spałem ostatnio u siebie w domu. Jej, jak dobrze wreszcie tutaj być. W normalnym świecie. Zwykła trawa. I wszystko po staremu. Chodźmy do domu odnieść te graty i zenchantować Elytrę. Obczajcie, jak szybko możemy na przykład z naszego starego spawna dolecieć do naszej bazy. Zakładałem, że nie będzie lagów. Przedtem pokonanie tego dystansu zajęłoby nam całkiem sporo czasu. A teraz sobie po prostu lecimy o tako, gdyby nigdy nic. Nawet z lagami nie jest aż tak źle. A spróbuję o tu wlecieć. Wow, ale to jest kozackie. No z takiej perspektywy to jeszcze nie widziałem naszego starego świata. Wiecie, co będzie nam teraz potrzebne? Farma creeperów, żeby zdobyć więcej prochu. Budowanie farmy creeperów planowałem już dawno temu, jeszcze pod koniec ostatnich odcinków Retroery. Ale wtedy ani nie wiedziałem, jak się za to zabrać, ani też nie potrzebowałem prochu, więc był to jeden z tych ambitnych planów na przyszłość. Mamy już pomysł na zamek, który otaczałby naszą dziurę.
pomysł na latającą wyspę, na której zbudowalibyśmy sobie drewnianą willę i przytulny ogród. Po drodze przydałoby się zbudować też jakieś farmy mobów. W naszych podziemiach jest jeden zombie spawner. Przydałaby się farma creeperów. I świetnie byłoby też mieć farmę slime'ów. Masa pomysłów. Jest ich więcej, więc spoko by było, jakby chociaż część z nich wypaliła. No spoko, tylko że ta lista ciągle rośnie, a gotowych projektów wcale nie przybywa, więc z czegoś na pewno trzeba będzie zrezygnować. Ale na pewno nie z farmy creeperów. Plan tej farmy możecie zobaczyć na kanale Gnembona, a film, na którym o niej opowiadał, zalinkuję w opisie i w karcie, żebyście mieli do niego szybki dostęp. Jego poradnik jest dość obszerny i długi, ale dokładnie wytłumaczył tam, jak zbudować taką farmę, gdzie najlepiej ją budować oraz typy platform, jakich można w niej użyć. W zależności od tego, jakie platformy umieścimy wewnątrz, farma może produkować też inne moby, nie tylko creepery. Zacząłem od przygotowania formy i zasypania jej piaskiem, by pozbyć się wody. Miejsce na farmę wybrałem może nie najlepsze, ale jakoś tak odpowiadała mi ta lokacja. That was easy. W międzyczasie odwiedził mnie brat i przez jakiś czas pomagał mi z kopaniem dziury. Później, po pewnym niefortunnym wypadku, trochę się wypalił, ale dalej dzielnie mi towarzyszył. Dodatkowo zbudował z dyrtu wielkiego kuta. Niestety nie był on w planie farmy, więc musiałem go usunąć. Całkiem przypadkiem brat został usunięty razem z nim. Mamy już przygotowane miejsce pod przyszłą tą farmę creeperów. Zaraz polecę, właśnie wam tam pokażę. To jest niedaleko od tego naszego muru. Aby się powoli trochę wczytuje tutaj okolica. Kopanie dużych dziur chyba jest już naszą specjalizacją. I tutaj przy okazji jeszcze jakieś jaskinie się trafiły. Zacząłem je zwiedzać oczywiście, żeby je oświetlić trochę. Wiecie, taki spawn proof, żeby się nie respiły tutaj moby, bo wtedy mniej będzie się respić na naszej farmie creeperów. Więc no cóż, przydałoby się oświetlić trochę tutaj. O, slime. No, ale strasznie obszerne są te jaskinie i jak widzicie jeszcze wszystkiego nie oświetliłem tutaj. Dobra, jestem już z powrotem w tym miejscu, gdzie będziemy mieli farmę creeperów i przygotowałem na razie taki system, który będzie przenosił te przedmioty do skrzyni. I teraz musimy po prostu zrobić taką platformę, na której będą ginąć te creepery spadając z góry. I dodatkowo muszą być tutaj mine karty. Tylko że z hopperami oczywiście, zapomniałem te hoppery jeszcze zrobić. Dobra, mamy gotowe te wózki z hopperami i teraz będziemy je umieszczać na tych zwykłych hopperach i żeby to zrobić musimy najpierw ustawić na nich tory i później po kolei stawiać te wózki. Następnie delikatnie spróbować zniszczyć te tory pod tymi wózkami, żeby one nie uciekły. Nie możemy dotykać tych wózków w tym czasie. I to samo robimy później tutaj. Na koniec oczywiście zamykamy ścianą, żeby nie uciekły sobie te wózki, się nie rozwaliły wszędzie po okolicy. O, i takim oto sposobem mamy umieszczone wszystkie te wózki. Musimy albo uważać, żeby przez przypadek ich nie dotknąć, albo nie rozwalić. Kolejnym krokiem jest wepchnięcie magma bloków przy pomocy tłoków w te wózki łapiące przedmioty. A najwygodniej jest to zrobić używając bloków po prostu redstone'a. O, i udało się. Także super. I jak widzicie teraz, jak te pistony spadają na magma bloki. Nie, kurde, no! Rozwaliłem jednego przez przypadek. Teraz muszę go znowu wepchnąć. Ale to jest upierdliwe. Dobra, w końcu się udało. I teraz jak wrzucamy przedmioty tutaj, to z każdej strony są łapane. Creepery oczywiście jak będą na tym stać, to będą otrzymywać obrażenia i ginąć powoli. My nie otrzymujemy, bo mamy całkiem sporo odporności na ogień, więc to nas chroni. No i te wszystkie przedmioty będą wpadać do tej skrzyni. Potem poszerzyłem platformę wokół magma bloków i zacząłem ustawiać wodę. Trochę się z tym zeszło, to niezbyt wygodny proces.
Właśnie przed chwilą ukończyłem nawadnianie tej głównej platformy, po której będą spływać creepery prosto na te magma bloki. Będą tam sobie płonąć delikatnie, skwierczeć i później będzie leciał ten proch prosto do naszej skrzyni. Razem z odrobiną slime boli, bo tu też się trochę slime'ów będzie respić. Ładnie to wygląda z tej wysokości. No i tak, dodatkowo jeszcze od strony naszej bazy, bo w tamtą stronę jest ten nasz mur, baza, zamek i tak dalej. Tutaj będzie wejście, w sumie już jest. Tędy się wychodzi, bo tutaj soul sand jest i tu jest slime block, żeby móc delikatnie sobie spaść na niego. O, właśnie tak. O, widzicie? Nawet tutaj się te slimy rozpią. Nie wiem, czy nie lepiej by było to pomieszczenie jakoś zabudować całkiem. Także no. Fajnie to miejsce wygląda, jak ta woda tak przecieka. Ale chyba lepiej by było właśnie jakoś to zabudować, albo nie wiem, jakoś pokryć to czymś, żeby się nie respiły tutaj moby. A tak w pełnej krasie ma wyglądać trzon tej farmy. Składający się z platform, na których pojawiają się creepery i zasobników, które wylewają wodę. Według znajdującego się na suficie farmy zegara. Zbudowałem taki szkielet na swoim testowym świecie, żeby obczaić, jak to ma działać. No i wygląda to fajnie. Szkoda, że w normalnej farmie tego nie widać, bo wszystko dzieje się pod zamknięciem i z dala od gracza. A w takiej konfiguracji musiałem ustawić nasze dispensery. 11 zasobników skierowanych do góry i w odstępach 2 bloków. Kolejno ustawiałem skierowane w dół obserwery. A następnie wykonanie pierwszej platformy dla mobów i ograniczenie miejsca do ich spawnowania szkłem, by szersze moby, takie jak pająki, się tu nie pojawiały. I teraz pozostało powtórzyć tą platformę na każdym poziomie farmy, aż skończą się zasobniki. Oczywiście później trzeba też przykryć farmę jakimś dachem. Najlepiej sprawdzają się do tego półpłytki, bo na nich nie mogą respić się moby. Ustawiłem jeszcze zegar liczący odstępy czasu między puszczaniem wody. Po drodze skoczyłem nazbierać drewno na kolejne trapdory i z powrotem w dół. Tym razem na każdym piętrze wrzucałem wiadro wody do zasobnika i stawiałem trapdory na suficie, by lekko go obniżyć. Creepery są trochę niższe od reszty mobów i dzięki niższemu sufitowi takie zombie czy szkielety nie będą mogły się tu respić. W końcu po dość długim czasie dotarłem na sam dół. Creepy jest na tej farmie creeperów. Nie dość, że ten odgłos tych wózków brzmi jak normalnie z jakiegoś horroru, to jeszcze to plaskanie slime'a. Jeszcze szum wody. Strasznie duży hałas tu jest, nie? Te metalowe drzwi są naszą drogą ucieczki. Jeszcze się upewnię, że jest tutaj woda. Dobra, jest. Okej, czyli chyba właśnie skończyliśmy. Tu pod nami są te magma bloki. Tu jest woda. I czas zabrać te pochodnie, żeby mogły się tu respić creepery. I cholera jasna, nic nie widzę teraz. Okej, to jest straszne. Musimy dotrzeć jakoś do tych drzwi. Okej, to jest ciekawe, jeszcze takiego wyzwania nie miałem. Wiecie co, postawię tutaj pochodnie i po prostu zabierzemy ją później ze sobą. Żebyśmy po prostu widzieli, w którą stronę idziemy. Jeszcze raz się upewnię, że tu jest woda. Dobra, jest woda. Okej. To teraz miejmy nadzieję, że na głowę nam nie spadnie creeper z góry, bo nie mam pewności, czy się już tam nie zaczęły na górze respić. Dobra, spróbujmy teraz dopłynąć tutaj. Zebraliśmy wodę, tu są magma bloki. Tu są drzwi, prawie w ogóle ich nie widzę. Musimy trafić na przycisk. Jest! Za pierwszym razem udało się. Okej, czyli jesteśmy teraz w tym pomieszczeniu. Takim maintenance room. I on jest nam potrzebny, żebyśmy mogli się dostać właśnie na dno tej farmy. W razie gdyby coś nie tak się tutaj działo. Bo może się tak zdarzyć, że się zrespi na przykład wiedźma. I będziemy musieli ją po prostu ręcznie zabić, bo no cóż, ona nie zginie na tych magma blokach przez to, że może sobie wypić po prostu eliksir odporności na ogień.
No, w sumie nic interesującego tutaj nie ma. Położyłem tutaj dywany oczywiście, żeby w ciemnościach się nie rozpiły tutaj potwory. No i zabieramy swoje źródło światła w takim razie i idziemy stąd. Wow, to było w sumie trochę straszne. Co jest w sumie dziwne, bo Minecraft nie należy do jakoś zbytnio przerażających gier. A tu slajmy się miały nie respić. Właśnie po to tutaj dywan kładłem. Tylko no cóż, jeszcze nie zdążyłem wypełnić całej tej komory dywanem, bo mi po prostu go zabrakło. Więc jeszcze się tutaj trochę slajmów respi. Okej, czyli ta farma powinna być już sprawna. Zabierzemy tu graty, które spadły nam tam na dół tutaj i się pojawiły tutaj. Już powinny się normalnie respić tam creepery. W sumie możemy się przespać, jeśli jest teraz noc na górze. Dobra, nie ma nocy na górze. To najgorsze rzeczy już skończyliśmy. W sumie już wszystko skończyliśmy prawie. A my musimy tylko taką małą platformę sobie zbudować, na której będziemy sobie stali nad tą farmą, żeby znaleźć się w optymalnej odległości od tych platform, na których mają się creepery respić. Dobra, zbudowałem już tą platformę specjalną dla nas, ale byłem jeszcze na chwilę w domu, bo musiałem zabrać parę rzeczy z magazynu. Polecimy teraz z powrotem tam, na tą farmę creeperów, którą wreszcie udało nam się zbudować. Oj, zeszło się z tym sporo. No i tak, w sumie nie wiem co powiedzieć o tym mogę. Postoimy teraz z 15 minut, postoję o tutaj na tej platformie. Ale najpierw oczywiście musimy odpalić ją. O, i to jest właśnie zegar, który odpala wodę tam na dole, aż normalnie grę nam zlagowało. Słychać, że woda płynie. Teraz się zamknęło i woda przestała płynąć. I jak zatoczy koło ten zegar, to znowu później odpala. Bo w tym miejscu jest ten dropper, który to robi. No i to tyle, cała filozofia w sumie. I ta woda wtedy spłukuje te creepery, one spadają na dół na te magma bloki. Powoli giną i no cóż, proch wpada nam do tej skrzyni, która jest na samym dole. Pójdę teraz na ten optymalny spot, który sprawia, że najwięcej się creeperów będzie respić tam na dole. I sprawdzimy jak sprawnie działa ta farma i czy w ogóle działa, bo mogłem się w sumie pomylić w czymś, ale mam nadzieję, że nie, bo już testowałem to na Creative'ie. Okej. To sobie ustawię teraz stoper na telefonie na 15 minut. I po tych 15 minutach wrócę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy w ogóle będzie coś w skrzyni, czy niekoniecznie. No dobra, odczekaliśmy trochę, to teraz czas wyjść z tego camping spotu naszego. Zejdziemy sobie na dół i zobaczymy, czy coś się tam pojawiło w skrzyni. Widziałem, że tu na brzegu jakiś creeper stał. No ale cóż, trochę to nie to miejsce odpowiednie na to. Okej, bezpiecznie zeszliśmy. I uwaga, chwila prawdy. Jest! O kurde, dobra. Czy jednak działa? Nie ma oczywiście aż tak dużo tego, no, prochu, jej, już zapomniałem jak używać Polski, ale no, także tego, farma może działać trochę mniej wydajnie, przez to, że tutaj dookoła na pewno są jakieś jaskinie i dodatkowo respią się też moby na brzegu, więc trzeba oświetlić tą okolicę. Żeby po prostu te moby, które się respią tam na brzegu czy w jaskiniach, nie zajmowały limitu mobów, jakie mogą być zrespione. To wtedy więcej creeperów się będzie respić na naszej farmie i będzie po prostu ona sprawniej działać. O. Wspaniały dowód na to, że jednak coś się tam dzieje i działa tak jak powinno. Super. Jakiś czas później zostawiłem w prezencie bratu trochę rakiet, jako bonus za pomoc przy kopaniu i wytrwałość w jego poszukiwaniach Elytry.
Another satisfied customer. Job well done. I wiecie co, już dosyć mam edytowania tego odcinka. Czasem przychodzą mi jakieś spoko pomysły i jest ciekawie, ale do czasu, gdy muszę odpalić pogląd tego, co zrobiłem. Rok temu, jak nagrywałem ten materiał, zepsułem sobie ustawienia, używając niepotrzebnie wysokiego bitrate'u, przez co teraz oglądanie tego zamienia się w pokaz slajdów, bo mój komp nie nadąża. Także super, ubaw popachy. Bawię się przednio, jak muszę 3 razy więcej czasu poświęcać na to samo, co zwykle. Dobra, mniejsza o to. Czas na niszczenie niezniszczalnego. No hej, jesteśmy w Netherze, niedaleko portalu prowadzącego do naszej głównej bazy. I no cóż, mamy trochę taki nietypowy ekwipunek, bo mamy nietypowe zadania do wykonania. Specjalnie zostawiłem nasze najcenniejsze rzeczy w skrzyni w naszej bazie. No, bo akurat to, co będziemy robić, jest dość niebezpieczne, możemy zginąć i stracić to wszystko. Więc lepiej nie ryzykować, po prostu wziąłem to, co jest najpotrzebniejsze i zacząłem kopać w górę, bo tam będziemy mogli to właśnie zrobić. Jeśli się nie pomyliłem, to będzie dobrze, a jak się pomyliłem, no to cóż, raczej tego nie przeżyjemy. Zaraz się sami przekonamy, tylko niech się przesunie ten pigment, czemu on tu w ogóle wszedł, tu nie ma nic ciekawego dla niego. Ech. Unlucky. No dobra. To teraz chwilę prawdy. Jeśli się nie pomyliłem, to właśnie na tej konkretnie wysokości będziemy mogli się przedostać na drugą stronę. A jak nie, to się udusimy, a ty się odsuń, bo jestem trochę nerwowy. Dobra. To próbujemy. Jest, udało się. Za pierwszym razem. Od razu oznaczyłem ten konkretny klocek, no, z którego wyszliśmy. I możemy zacząć tą procedurę. Aby tylko, mam nadzieję, że się z niczym nie pomylę, bo może nas to kosztować życie. Zaraz się przekonamy zresztą. Dobra, mi się wydaje, że tak powinno być ok. Specjalnie się upewniłem, że dobrze to robię. I w ten sposób powinno to działać. Zaraz się przekonamy. Testowałem to już wcześniej na innym świecie, na Creative'ie. I działało, ale nie udało mi się za pierwszym razem tego zrobić. Może tym razem będzie inaczej, zobaczymy. Dobra, to trzymajcie kciuki. Bo tak to będzie trzeba zrobić. Czyli najpierw muszę odpalić. Później jak się położymy, to muszę kucnąć tutaj i spamić w ten róg, żeby spróbować postawić piston do góry nogami. Odwrócony w stronę właśnie tego bloku, co jest pod tym pistonem. Dobra, zobaczymy, może zaraz się uda. O, czyżby? Jest! Za pierwszym razem się udało! O kurde, ale jaja! Wow! Nigdy na survivalu jeszcze tego nie testowałem tak normalnie. Ale jaja. Za pierwszym razem się udało. I teraz możemy tutaj gdzieś portal postawić. Albo normalnie tędy po prostu tu przychodzić. Ja nie mogę. Ale super. Można by farmę złota zrobić tu na górze, bo tu się będą same pigmeny respić. Ty, WTF! Weszło ci? Co? Co? Nie, bo wyszedłem tym portalem, no nie, i się pojawiłem nad naszym oceanem w powietrzu. Jestem na wysokości 129. Czy ty właśnie skraftowałeś portal na naszym oceanem? Tak, Ty, ale to jest kozackie. Nie, serio. Ale wyobraź sobie, że będzie można zrobić taką wyspę ładną, latającą dookoła niego. I wtedy będzie on miał sens tutaj. Wtedy tak. No, nie, mi się to podoba. Mokro mi. Bo deszcz pada? No. Kurde, myślałem, że to przez portal gast wyszedł, a to chmura. No idzie to twoje z dupo. Tu w tamtym kierunku.
Tak jak myślałem. To tutaj jest ten wąwóz zalany wodą, gdzie brat ma bazę. I tutaj gdzieś będzie ta platforma. Proszę bardzo. To nie tak daleko w sumie. Ale zważywszy na to, jak małą odległość pokonaliśmy w Netherze, to no cóż, daleko można podróżować w ten sposób. I będzie można to wykorzystać łatwo dzięki temu, że możemy teraz na górze te portale budować i sobie latać tam na Elytrze. Aby tylko ładne jakieś schody trzeba by zrobić do tego miejsca. Albo większy otwór w tym bedrocku. Także no, będzie można poeksperymentować trochę z tym w przeszłości. No cóż, to było ekscytujące, muszę przyznać. Ale na razie w sumie nic więcej z tym nie zrobimy, poza tym, że no mamy taką opcję na przyszłość. Trzeba się zająć czymś pożytecznym teraz. Ale cóż, nie będę ukrywał, że jestem zadowolony. W sumie to już minęło z 7 miesięcy, odkąd nagrywałem ten materiał. Sporo się przez ten czas działo, zarówno w wirtualnym, jak i w tym realnym świecie. W Minecrafcie zdążyła pojawić się duża aktualizacja z nowymi biomami w Netherze, a w naszym świecie sytuacja wcale nie jest mniej piekielna. Ja starałem się w miarę możliwości nie marnować czasu spędzonego w domu, co wychodziło mi z różnym skutkiem. W wakacje mieliśmy szansę trochę odetchnąć. Razem z bratem próbowaliśmy się uczyć różnych trików na rowerach, żeby aktywnie spędzać czas, póki jeszcze było ciepło na dworze. Też różnie wychodziło. Akurat jak kliknąłem nagrywanie, to się wywaliłeś. Pewnego dnia razem z ziomkiem próbowaliśmy zaprzyjaźnić się z łabędziami. I zanim nadszedł kolejny lockdown, zdążyłem się jeszcze spotkać z przyjaciółmi przy ognisku. Także sztos, naładowało to trochę moją baterię w ponure dni. A tak od strony mojego kanału i jego kierunku, to chciałbym mocno zmienić swój obraz. Mój kanał wygląda dość przestarzale, a jego obecna nazwa też wcale nie pomaga w kreowaniu jakiejś pamiętnej marki. I'm so depressed I don't know what I'm doing. Nigdy Darkfighterek przyjąłem jak miałem 13 lat, dlatego może czas najwyższy przestawić się na coś mniej edgy i cringy. Chciałbym wykreować jakiś spójny wizerunek, by ludziom łatwiej było mnie zapamiętywać. Nie mam jeszcze dobrego pomysłu na niego, ale jest to na pewno coś, nad czym muszę popracować. No i przede wszystkim od skończenia tego filmu zaczynam próbować swoich sił w jakichś bardziej wymagających produkcjach. Seria Let's Playów z Minecrafta nie jest zbyt poważną formą przekazu, jakkolwiek dobrze by nie była prowadzona. Poza tym zależy mi na tym, by nauczyć się więcej i poszerzyć swój horyzont. Ale nie martwcie się, mimo potrzeby wzięcia się za jakieś poważniejsze filmy, chciałbym mieć jeszcze czas na kontynuowanie tej serii, bo bardzo dużo swobody twórczej mi ona daje. Praktycznie robię w tych odcinkach co tylko przyjdzie mi do głowy i eksperymentuję z różnymi głupotami, na które nie byłoby miejsca w czymś poważniejszym. A to z drugiej strony daje dobre warunki do uczenia się nowych rzeczy, jeśli chodzi o montowanie filmów i narrację. Także jakby mi nie starczyło czasu między tymi innymi projektami, to nie porzucę tej Minecraftowej serii, aby nie będzie ona moim priorytetem, tak jak to było do tej pory. Tak w ogóle to ten nasz świat z MC jest świetny, bo łączy jednocześnie starą, nostalgiczną generację świata z bety Minecrafta i tą nową, bardziej rozbudowaną. Nie muszę rezygnować ze swojego ulubionego miejsca i jednocześnie mamy dostęp do nowego kontentu. Szkoda, że King Lasu coraz rzadziej z nami przebywa. Teraz ma znowu zajawkę na Lola, także niestety nie gra ostatnio na naszym świecie. A, i jeszcze mam dla was bonusowy fragment, w którym luźno gadałem sobie, wylewając myśli i pokazując trochę nasz świat z serii. Dlatego jak ktoś nie ma jeszcze dosyć mojego gadania, to zapraszam, dam link w karcie i opisie filmu.
Szkoda mi było wyrzucić ten materiał, a był zbyt długi, by wsadzić go na koniec tego odcinka. No i to chyba wszystko, co chciałem na koniec powiedzieć. Cieszę się, że ten odcinek wreszcie ujrzy światło dzienne po roku przebywania w otchłani. Każdy kolejny odcinek z tej serii jest jak mały cud, bo to przez co przechodzi ich produkcja sprawia, że aż trudno mi uwierzyć, że w ogóle wychodzą. Dlatego miejmy nadzieję na więcej małych cudów na moim kanale. Dobra, zbudowałem już tą platformę specjalną dla nas, ale byłem jeszcze na chwilę w domu, bo musiałem...